Witamy ze Świebodzina. Tereny, na których powstał i rozwijał się Świebodzin, były zamieszkiwane przez człowieka już w czasach paleolitu. Natomiast miejscowość po raz pierwszy zmiankowana jest w wpisanych po łacinie dokumentach z połowy XII wieku. Na rok 1228 datuje się rozpoczęcie budowy zamku w Świebodzinie. Chociaż według niektórych autorów mowa tutaj o grodzie w pobliskim Grodziszczu, przy którym dopiero na początku XIV wieku rozwinął się Świebodzin. Miasto historyczne związane było z Wielkopolską, co potwierdza średniowieczny zbiór dokumentów zawarty w kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski. Pierwsza zachowana źródłowa wzmianka o Świebodzinie datowana jest na rok 1302. W 1319 roku miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana jest jako miasto, od tego czasu uzyskując status grodu książęcego. Tak wyglądały początki miasta Świebodzin, które obecnie liczy ponad 21 000 mieszkańców. Zapraszam widzów na spacer z nami po tym mieście. Spacer po mieście rozpoczynamy z parkingu przy Alei 700-lecia. Można tutaj znaleźć tablicę z proponowaną trasą zwiedzania miasta. Na potrzeby tego filmu pójdziemy jednak nieco inaczej. Przechodzimy na ulicę 30 stycznia i nią kierujemy się w stronę rynku. Ulica jest ładnie udekorowana kwiatami. Z prawej strony widzimy budynek byłego technikum mechanicznego. Idąc jeszcze ulicą 30 stycznia, w oddali dostrzegamy ratusz stojący na rynku. Budynek ratusza pochodzi z XVI wieku. Został przebudowany w XIX wieku. Obecnie w nim siedzibę ma Muzeum Regionalne oraz Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, a także Radę Miasta. I już jesteśmy na rynku. Rynek w Świebodzinie to główny i piękny plac miasta, noszący nazwę Placu Jana Pawła II. Na rynku oprócz ratusza znajduje się też wiele ciekawych, zabytkowych kamienic, a od kilku lat podziwiać tu można dwa pomniki, ławeczkę Czesława Niemana oraz sukiennika świebodzińskiego. Od rynku odchodzi uliczka 1 Maja, która jest ładnym deptakiem. Tuż obok rynku znajduje się wspaniały gotycki kościół Michała Archanioła. Z rynku przechodzimy do stojącego tuż obok kościoła Michała Archanioła. Pierwsza wzmianka o świebodzińskiej świątyni pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła pochodzi z 1311 roku. Pierwotnie była to zapewne niewielka świątynia drewniana. W połowie lub pod koniec XV stulecia została zastąpiona murowanym, trzynawowym kościołem halowym. Od strony zachodniej mieściła się masywna wieża, zastąpiona podczas przebudowy części zachodniej w XIX wieku rozbudowanym szczytem w stylu neogotyckim. Pierwotnie była to wczesnogotycka, trójnawowa hala, która obecnie stanowi główny korpus rozbudowanej w późniejszym okresie świątyni. Przetrwała ona do wielkiego pożaru,
który zniszczył Świebodzin w 1541 roku. W czasie odbudowy, która zakończyła się w 1555 roku, kościół został powiększony o 4. nawę od strony północnej i rząd kaplic z emporą od strony południowej. Bryła kościoła jest wielka, ze wszystkich stron jest podparta przyporami. Jej korpus nawowy został wybudowany na planie prostokąta o wymiarach 31 x 27 metrów i pokryty jest wspólnym dachem siodłowym. W ścianach umieszczone są szerokie, rozglifione ostrołukowe okna z charakterystycznymi dla architektury gotyckiej maswarkowymi podziałami. Wracamy się na rynek i przechodzimy na ulicę Kościelną, która jest deptakiem. Dochodzimy do ulicy Kilińskiego, na której z prawej strony widzimy kilka starych kamieniczek. Z lewej strony natomiast jest kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Świątynia ta została wybudowana w latach 1898-1900 jako kościół ewangelicki na miejscu starszej budowli szachulcowej. Od 1900 roku do 1945 roku kościół imienia Fryderyka stanowił znane centrum luteranizmu na ziemi świebodzińskiej. W latach 1945-1981 poewangelicki kościół należał do parafii świętego Michała Archanioła w Świebodzinie i był używany jako tzw. kościół szkolny. W dniu 29 czerwca 1981 roku parafia świętego Michała została podzielona i utworzona została nowa pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Przechodzimy na plac Browarniany i następnie na ulicę Zamkową. Znajduje się tutaj zamek książęcy. Niestety jest on w ruinie i nie można go zwiedzać. Po obejrzeniu zamku z zewnątrz wracamy się przez rynek na parking, by przejechać do kolejnej wielkiej atrakcji Świebodzina. Przejeżdżamy na ulicę Sulechowską, na parking pod figurą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po wyjściu z samochodu od razu widać okazałą, stojącą na wzgórzu figurę. Podchodzimy bliżej figury, aleją dla pieszych. Figura ta jest żelbetową rzeźbą wzniesioną w 2010 roku. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 metrów, z czego 33 metry przypada na figurę Jezusa, a 3 metry na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę.
Pomnik został wzniesiony na liczącym 16,5 metra wysokości kopcu, a łączna wysokość pomnika i kopca wynosi 52,5 metra. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 2 metry wyższa. Wysokość samej statui wraz z kolumną jest aż o 6 metrów wyższa. Obecnie statua pomnika w Świebodzinie jest drugą co do wysokości rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa na świecie. Przechodzimy dalej do wejścia na teren, na którym stoi figura. Jak Państwa No, wrażenie? dziękuję, wszystko dobrze. Jak wrażenie? Tak, wrażenie jest, ja tak zostanie na A może tych swoich. tak to ta łuk mi zasłania Chrystusa, tak? A tak jest dobrze. Wokół figury Chrystusa wije się spiralnie w górę ścieżka ze stacjami drogi krzyżowej. No to idziemy nią. W pewnym momencie podczas spaceru tą ścieżką rozpościera się przed nami piękny widok na otaczający nas teren i na Świebodzin. Figura Chrystusa jest zwrócona w kierunku Świebodzina. Z miejsca, z którego rozpościera się widok, można ją obejrzeć od dołu. Wokół terenu, na którym stoi figura, znajdują się stacje tajemnic różańcowych. Niedaleko od figury Chrystusa, przy ulicy Sulechowskiej, znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Jest to nowy kościół wybudowany w 2008 roku. Jednak odwiedzając figurę Chrystusa, tutaj też można zajechać. Mając trochę więcej czasu na zwiedzanie, oprócz Świebodzina można zwiedzać jego okolicę. Nieco ponad 20 km od Świebodzina znajduje się zamek Joannitów w Łagowie.
Zamek został wzniesiony w XIV stuleciu w stylu gotyckim przez Joannitów, a następnie był rozbudowywany. Do 1810 roku był siedzibą ich komandorii. W XIX stuleciu należał do prywatnego właściciela. Zamek, zbudowany na planie czworokąta, posiada narożną 35-metrową wieżę o podstawie kwadratowej. Zachowały się też mury obwodowe w stylu gotyckim. Wewnątrz zachowała się sala z gotyckim sklepieniem podpartym przez jeden filar i sala rycerska z barokowym kominkiem z 1740 roku. Dzisiaj w zamku mieści się hotel. Przejdziemy się wokół zamku, oglądając zamek, park zamkowy i okolicę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby w przyszłości nie pominąć kolejnych filmów o miasteczkach i miejscowościach.